W ostatnich kilku latach błyskawicznie rozwinęła się nie tylko technologia samochodów elektrycznych, ale także hybryd typu plug-in, czyli takich z możliwością ładowania z gniazdka. Jeszcze przed chwilą takie auta oferowały bardzo skromne zasięgi na prądzie, rzadko przekraczające 30-40 km. Do tego miały silniki elektryczne o mocy blendera, długo się ładowały, a po rozładowaniu akumulatora zużywały o 50% więcej paliwa niż porównywalne benzyniaki. Niby łączyły w sobie dwie dobre technologie, niemniej częściej miały ich wady niż zalety. Co gorsza, były znacznie droższe niż modele z klasycznymi napędami. Siłą rzeczy więc PHEVy były propozycją dla nielicznych frików, żeby nie powiedzieć frajerów, którzy nie tylko mieli grube portfele, ale jednocześnie godzili się na bycie królikami doświadczalnymi koncernów motoryzacyjnych. I bardzo dobrze, bo dzięki temu dzisiaj świat PHEVów wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim pluginy znacząco potaniały, co sprawiło, że są znacznie bardziej dostępne. I popyt na nie ciągle rośnie. O ile w Europie w 2015 roku zarejestrowano zaledwie 95 tysięcy hybryd z wtyczką, to w ubiegłym roku było ich już 1 300 000 i pod względem popularności wyprzedziły diesla. W tym roku szykuje się kolejny rekord, bo producenci podnoszą zasięgi, przyspieszają ładowanie i nadal obniżają ceny. A swój udział mają w tym producenci z Chin i o nich też będziemy dzisiaj mówili. Kilka tygodni temu pokazywaliśmy Wam nowe modele kosztujące zaledwie 100 tysięcy złotych, a skończyliśmy na propozycjach ocierających się o 200 tysięcy złotych. Dzisiaj czas na odcinek, w którym skupimy się na droższych PHEVach. Takich, za które trzeba zapłacić ponad 200 tysięcy złotych, ale oferują już naprawdę dużo. I to zarówno jeżeli chodzi o przestrzeń i wyposażenie, jak i osiągi, zasięg czy czas ładowania. Do tego nierzadko mają napęd na 4 koła i znaczek premium na masce. Co powiecie na przykład na SUV-a od BMW z X-Drive albo Audi Quattro, zbierające się do setki w 6 sekund, mogące przejechać na samym prądzie około 100 km, a to wszystko za około 250 tysięcy złotych. Tak, takie auta istnieją, są nowe, są na findcar.pl i dzisiaj także o nich będziemy mówili. Grupa Volkswagena i technologia e-hybrid. We wcześniejszym odcinku pokazywaliśmy Wam Golfa, Audi A3 i Skodę Kodiaq z napędami plug-in, które kosztowały mniej niż 200 tysięcy złotych. Jeżeli dysponujemy wyższą kwotą, to w grupie Volkswagena mamy do wyboru łącznie aż kilkanaście modeli z technologią e-hybrid, przy czym nie zawsze jest to ta sama technologia. Zacznijmy od rozwiązania opartego na silniku 1.5 TSI, jakie spotkamy m.in. w Skodzie Superb, Octavii, w Kodiaqu, Volkswagenie Golfie, Passacie, Tiguanie, Tayronie, Seacie Leonie, Cuprach Leon, Formenton Terramar, a także w Audi A3 i Audi Q3. Łącznie 13 modeli z taką samą hybrydą. Mają inne rozmiary, inną stylistykę, inny znaczek na masce, ale pod spodem to ta sama technologia, dodajmy całkiem dobra technologia. Bo zależnie od modelu mamy tutaj do wyboru słabszą lub mocniejszą wersję hybrydową. Moc systemowa pierwszej to 204 konie mechaniczne, a drugiej w okolicach 270 koni zależnie od modelu, czasami 268, czasami 272 konie. Moc silnika elektrycznego w obu odmianach jest identyczna i wynosi przyzwoitych 115 koni i 330 Nm. To wystarczy, by w codziennej jeździe sprawnie się poruszać tylko na elektryce i to także na autostradach, bo póki prąd jest w akumulatorze, to i Passat, i Superb, i Q3 i cała reszta mogą lecieć sobie swobodnie i bezszelestnie 140 na godzinę. A jak daleko zajadą na samym prądzie? Pojemność akumulatora we wszystkich tych modelach wynosi 19,7 kWh netto, co oznacza, że na jednym ładowaniu przejedziemy ponad 100 km, a w przypadku mniejszych modeli, takich jak A3, Golf czy Leon, nawet 120-130 km. Co więcej, mamy tu możliwość ładowania nie tylko prądem przemiennym o mocy 11 kW, ale także prądem stałym o mocy 40 kW, choć w praktyce te auta przyjmują nawet 50 kW. W efekcie do 80% naładujemy te samochody w czasie zaledwie 25 minut, a do pełna w niecałą godzinę. To oznacza, że
nie musimy mieć nawet gniazdka w garażu czy przy miejscu parkingowym. Wystarczy, że 2-3 razy w tygodniu pojedziemy na zakupy, podczas których podłączymy auto na 30-40 minut do publicznej ładowarki. Ile trzeba zapłacić za technologię hybrydową Volkswagena? Na naszej platformie findcar.pl znajdziecie na przykład Volkswagena Passata i Hybrid przecenionego o prawie 50 tysięcy złotych z 257 na 204 tysiące złotych. Jeszcze bardziej, bo aż o 70 tysięcy złotych przecenił dealer to nowe Audi Q3 i Hybrid w wersji 272-konnej, które do 100 km na godzinę przyspiesza w niecałych 7 sekund, a kosztuje niecałe 203 tysiące złotych. Wolicie jednak Skodę? Nie ma problemu, proszę bardzo. Mamy na przykład skromnie przecenioną, ale już tegoroczną Skodę Superb Kombi za 211 900 złotych. Podobnych okazji znajdziecie u nas tysiące, bo na findcar.pl agregujemy oferty dealerów z całej Polski. Auta dostępne od ręki, nowe, ale też używane z programów dealerskich, gdzie macie gwarancję i pewność pochodzenia. Ale kupując hybrydę z grupy Volkswagena, musicie zdawać sobie sprawę z faktu, że ta technologia ma też swoje ograniczenia. Pierwsze ma związek z faktem, że akumulator trakcyjny owszem ma dużą pojemność, ale kosztem pojemności bagażnika i zbiornika paliwa. W każdym modelu, bez wyjątku. Na przykład w Skodzie Superb Kombi PHEV skurczył się bagażnik do 510 litrów. Niby nadal dużo, ale jednak o 180 litrów mniej niż w benzynie. Z kolei zbiornik paliwa jest w tym wypadku mniejszy o 21 litrów i mieści tylko 45 litrów benzyny. Drugim ograniczeniem w przypadku hybryd Volkswagena opartych na silniku 1.5 TSI jest brak możliwości zamówienia napędu na 4 koła. Nie dostaniemy go nawet w SUV-ach, ani w Kodiaqu, ani w Teramarze, ani w Tiguanie, ani w Tayronie. Jeżeli chcemy którejś z tych aut z napędem na 4 koła, musimy brać klasyczną benzynę albo diesla. Chyba że zdecydujemy się na nowe Audi A5, A6 albo Q5. Te modele też występują w wersjach i hybrid, ale nieco innych, bo opartych na silniku 2.0 TFSI z napędem Quattro. Silnik elektryczny w tym wypadku umieszczono w jednej obudowie ze skrzynią biegów, dzięki czemu napęd na 4 koła realizowany jest w każdym trybie jazdy, i hybrydowym, i elektrycznym. A5, A6 i Q5 i hybrid występują też w dwóch odmianach mocy. 299 albo 367 koni. Przy czym silnik elektryczny ma w obu tych wersjach 143 konie i 350 Nm. Ta druga wersja, mocniejsza 367-konna, zapewnia osiągi na poziomie odmian S. Niestety bagażniki i zbiorniki paliwa też są mniejsze niż w przypadku tradycyjnych odmian spalinowych. Kolejny minus to brak możliwości ładowania prądem stałym. Mamy tu tylko ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, ale i tak naładujemy akumulator do pełna w około 2,5 godziny. Ma on 20,7 kWh pojemności, co wystarczy na przejechanie średnio około 100 km. Ceny? Wyobraźcie sobie, że nowe 299-konne Audi A5 i Hybrid możecie wyrwać za 220 tysięcy złotych. O 80 tysięcy taniej niż wynosi oficjalna cena cennikowa. Jeszcze większy rabat, bo sięgający 100 tysięcy złotych, można dostać na nowe Q5 i Hybrid, choć samo auto jest już droższe i kosztuje 250 tysięcy złotych. W niemal identycznych pieniądzach i równie mocno przecenione można mieć hybrydowe Audi A6. Jeżeli szukamy alternatywy dla Audi z napędem na 4 koła i jednocześnie chcemy jeździć hybrydą marki premium, to możemy przyjrzeć się bliżej ofercie BMW, a konkretnie modelom X1 xDrive 30e oraz X3 xDrive 30e. W obu przypadkach mamy ten sam napęd, czyli silnik spalinowy o mocy 190 koni i bardzo mocny, jak na plugina, silnik elektryczny generujący 184 konie. Moc systemowa 299 koni, co zapewnia X3 przyspieszenie do setki w czasie 6,2 sekundy. Akumulator ma pojemność 19,7 kWh netto, co zapewniać ma zasięg na samym prądzie w okolicach 80-90 km, a po mieście nawet w okolicach 100 km. Niestety, nie ma możliwości ładowania prądem stałym, więc musi nam wystarczyć 11 kW zapewniane przez ładowarkę pokładową i ponad 2 godziny ładowania, na przykład z gniazdka siłowego w garażu. Także w przypadku hybrydowych BMW zastosowanie napędu na 4 koła i sporego akumulatora niesie za sobą konsekwencje w postaci
możliwości mniejszego bagażnika i zbiornika paliwa. W X3 ten pierwszy ma 460 litrów, czyli 110 mniej niż mieszczą wersje czysto spalinowe. W przypadku X1 różnica jest mniejsza i wynosi tylko 50 litrów. Co więcej, hybrydowe X1 ma o 30 litrów większy bagażnik od hybrydowego X3. X1 występuje również w słabszej wersji plug-in o oznaczeniu 25E. Ma ona napęd wyłącznie na przednią oś, mniejszy akumulator, mniejszą moc systemową, bo dokładnie 245 koni, a jej silnik elektryczny jest znacząco słabszy, bo ma tylko 109 koni, więc pozostańmy przy X1 xDrive 30E, które na findcar.pl znajdziecie przecenione o 40 tysięcy złotych. Cena 243 tysięcy złotych za mocnego, kompaktowego SUV-a premium z napędem na 4 koła i 2 silnikami wydaje się całkiem rozsądna. Do BMW X3 xDrive 30e dopłacić trzeba około 30 tysięcy złotych, ale tutaj korzyści finansowa będzie większa, bo mówimy o egzemplarzach przecenionych o ponad 50 tysięcy złotych. Podsumowując, BMW i Audi mają obecnie naprawdę dobre, dynamiczne napędy hybrydowe i biorąc pod uwagę klasę auta oraz technologię, zaskakująco atrakcyjne ceny. Można tu trafić na prawdziwą okazję. Sęk w tym, że ich nadwozia nie zawsze spełnią oczekiwania dużej rodziny. Co zatem w sytuacji, gdy chcecie mieć naprawdę przestronne auto z napędem typu plug-in, duży bagażnik i jeszcze dodatkowo napęd na 4 koła? W takim wypadku warto zwrócić uwagę na produkty Hyundai'a i Kia, a konkretnie modele Santa Fe i Sorento w wersjach PHEV. Tutaj jednak sporo zależy od tego, z którego rocznika auto kupimy. Santa Fe z 2025 roku w bogatej wersji Platinum na wyprzedaży kosztuje 240-245 tysięcy złotych, co oznacza obniżkę o około 50 tysięcy złotych względem ceny cennikowej. Ale już na auto z 2026 roku rabat będzie o połowę mniejszy i nie wynika to z samej kilkumiesięcznej różnicy w dacie produkcji. Rocznik 2026 ma po prostu mocniejszy napęd. Silnik spalinowy wzmocniono ze 160 do 180 koni, a elektryczny z 98 do 108 koni. W związku z tym moc systemowa wzrosła z 252 do 288 koni mechanicznych, a przyspieszenie do setki jest teraz o ponad sekundę lepsze i zamyka się w 8 sekundach. Niestety, jeśli chodzi o akumulator trakcyjny, zasięg i czas ładowania, to nie zmieniło się nic. Niestety, bo bateria o pojemności niespełna 14 kWh wystarcza na przejechanie zaledwie 50 km, a ładowarka pokładowa ma tylko 3,6 kW, co oznacza, że ładowanie do pełna potrwa ponad 4 godziny. Nie zmienia to faktu, że i Sorento, i Santa Fe oferują ogromne 7-osobowe wnętrza, bagażniki, których pojemność nie jest ograniczona baterią i napęd na 4 koła, gdzie moc na tylną oś przekazywana jest przez sprzęgło typu Haldex. Do tego dochodzi świetne wyposażenie, za które w markach premium trzeba dopłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Identyczne parametry napędu jak Santa Fe i Sorento ma ich mniejsze rodzeństwo, czyli Kia Sportage i Hyundai Tucson. W ich przypadku ceny są znacznie bardziej atrakcyjne, bo na przykład nowego, dobrze wyposażonego Tucsona ze zmodernizowaną już 288-konną hybrydą znajdziecie na Findcar za niecałych 210 tysięcy złotych. A teraz przechodzimy do chińskich marek, które szturmem zdobywają segment PHEV. Obecnie najchętniej kupujemy właśnie ich hybrydy z wtyczką. Powód jest prosty. Przekonanie, że oferują najwięcej koni, najwięcej zasięgu i najwięcej wyposażenia za najmniejsze pieniądze. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od Omody 9 Super Hybrid, która mniej więcej rok temu wjechała na rynek z ceną przekraczającą 200 tysięcy złotych, ale też z parametrami przyćmiewającymi konkurencję. Przynajmniej na papierze. Dane techniczne mówią o 537 koniach, 650 Nm generowanych przez 3 silniki elektryczne i 1 spalinowy. Ale już przyspieszenie do 100 km na godzinę jest na poziomie 300-konnych hybryd konkurencji. Nie zmienia to faktu, że pod względem parametrów zasięgu i ładowania Omoda 9 robi wrażenie. Akumulator o pojemności prawie 35 kWh wystarcza na przejechanie średnio prawie 150 km. W dodatku, dzięki mocy ładowania prądem stałym o mocy 70 kW, bateria uzupełnia się do 80% w czasie zaledwie 30 minut. Niestety, ładowarka pokładowa jest dość słaba, bo ma tylko 6,6 kW, co oznacza, że ładowanie w domowych warunkach potrwa około 6 godzin. Sporo. Problemem w oczach niektórych może być też bagażnik. Omoda podaje, że jego pojemność to 660 litrów, ale
drobnym druczkiem dopisano, że to wartość do dachu, bo pod roletę wejdzie znacznie mniej, tylko 470 litrów. Cennikowo Omoda 9 Super Hybrid kosztuje 215 tysięcy złotych, ale na findcar.pl znajdziecie kilkadziesiąt egzemplarzy dostępnych od ręki, których realne ceny zaczynają się od niecałych 207 tysięcy złotych. A co jeśli nie Omoda? W ostatnich miesiącach auto doczekało się kilku konkurentów, na przykład Chery Tiggo 9 oraz Jayco 8. Przy czym są to samochody technologicznie bliźniacze Omodzie. Jayco na papierze jest nieco słabsze, ale ma 7-osobowe wnętrze, identyczne parametry ładowania, taki sam akumulator jak 9. I jeździ tak samo, a kosztuje trochę więcej. Podobnie sytuacja wygląda z Chery Tiggo 9. Jeżeli chodzi o dane techniczne, to jest ono wierną kopią Jayco. Zgadza się wszystko. Konie mechaniczne, liczba silników, czyli 3 elektryczny, 1 spalinowy, akumulator, zasięg, ładowanie itd. I też ma 7 miejsc, ale kosztuje najmniej z opisywanej trójki. Na naszej platformie jest nawet egzemplarz, którego cena przekracza poziom 200 tysięcy złotych o zaledwie 900 złotych. Alternatywą dla trójcy z koncernu Chery może być BYD CLU DMI w wersji Design, który ma 2 silniki elektryczne, 1 spalinowy, łącznie 324 konie i 550 Nm momentu obrotowego. Setka pojawia się tu na prędkościomierzu po niespełna 6 sekundach, ale akumulator i zasięg trochę rozczarowują. 18 kWh pozwala przejechać średnio tylko 70 km, ale plus za ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, niemniej już maksymalna moc ładowania prądem stałym jest skromna i wynosi tylko 18 kW. Więc lepiej ładować się w domu. Cena wyposażonej we wszystko co możliwe wersji Design to 210 tysięcy złotych i oczywiście na findcar.pl też są takie oferty. Na koniec jeszcze kilka słów o pchewach innych marek kosztujących powyżej 200 tysięcy złotych, jakie znajdziecie na naszej platformie. Pierwsze z nich to Renault Rafale Hyper Hybrid 4x4. To póki co jedyna hybryda typu plug-in tego producenta. Ma 2 mocne silniki elektryczne na przedniej i na tylnej osi, plus motor 1.2 TCE. Łączna moc 300 koni, co zapewnia fajne osiągi. Akumulator o pojemności 22 kWh brutto wystarczyć powinien na przejechanie średnio 105 km, ale maksymalna moc ładowania to tylko 7,4 kW. Ale za to bateria wylądowała w podłodze auta, a nie pod podłogą bagażnika, więc ten jest nawet ciut większy niż w zwykłej hybrydzie i ma pojemność 539 litrów. Maksymalnie wyposażony Rafale kosztuje 250 tysięcy złotych, ale na findcar.pl znajdziecie egzemplarze przecenione o ponad 30 tysięcy i to wyprodukowane w tym, a nie w zeszłym roku. Chyba że bardziej ufacie japońskiej technologii, to w porównywalnych pieniądzach możecie mieć Hondę CR-V i PHEV i dwukropek PHEV, czyli ePHEV. Tyle, że będzie słabiej i wolniej, bo auto ma napęd wyłącznie na przednią oś, tylko 184 konie, a do tego skromny akumulator o pojemności niecałych 18 kWh, zapewniający zasięg 77 km. I ładuje się z maksymalną mocą tylko 6,8 kW. Przyspieszenie do setki zajmuje Hondzie 9,1 sekundy, ale brak wigoru niektórym być może zrekompensuje bagażnik, który ma aż 635 litrów pojemności do rolety. Cena? No cóż, tanio nie jest, ale marka ta nadal ma swoich wiernych wyznawców. A na koniec coś bardzo nietypowego, bo pick-up. Tak, technologia plug-in dotarła już nawet do tego segmentu i ponoć sprawdza się świetnie. Ford Ranger w wersji Wildtrak może mieć silnik spalinowy EcoBoost o pojemności 2,3 litra plus 102-konny motor elektryczny. Łączna moc 279 koni, ale istotniejszy w tym wypadku jest moment obrotowy. Aż 690 Nm, czyli więcej niż w Raptorze. Akumulator umieszczono pod paką, ale jednocześnie przebudowano jej burty, więc auto ponoć nie straciło na funkcjonalności. Udźwignie tonę towaru i pociągnie przyczepę o masie 3,5 tony. Do tego może wjechać w rzekę na głębokość 80 cm, a dzięki funkcji V2L możemy podłączyć do gniazdka 230 V, na przykład wyżynarkę czy jakiekolwiek inne elektronarzędzia. Zasięg na prądzie nie jest zbyt spektakularny, bo to tylko 45 km, ale w tego typu pojeździe może wystarczyć. Zresztą akumulator częściej może być tu wykorzystywany właśnie jako źródło energii do zasilania zewnętrznych urządzeń, czyli tych wspomnianych elektronarzędzi. Za taki powerbank na kołach zapłacić trzeba 255 tysięcy złotych brutto. Tanio nie jest, ale na pewno jest
wyjątkowo. To już tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że wszystkie samochody, które pokazywaliśmy i w ogóle wszystkie auta, jakie są oferowane na polskim rynku, wszystkich marek i wszystkie modele znajdziecie na findcar.pl i to nie my je sprzedajemy, tylko sprzedają je dealerzy, ci autoryzowani, a my jedynie je agregujemy po to, żeby Wam było łatwiej takie samochody wyszukiwać. Więc wchodźcie, klikajcie, macie nawet proste zakładeczki i proste możliwości wyszukiwania. Wystarczy, że klikniecie PHEV i wyskoczą Wam wszystkie PHEVy, jakie są u nas na stronie. Dziękuję za dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jakie kolejne odcinki chcielibyście. Takie z przeglądem ofert, z poradami, po prostu jakie.